Kod na grę otrzymałem od Cenega Polska, ale nie ma to wpływu na treść recenzji. Wszystkie opinie w tym filmie należą do mnie. Ci, co mnie oglądają od jakiegoś czasu, wiedzą, że Mortal Kombat to moja ulubiona seria bijatyk. Jestem z nią od samego początku. Ogrywałem te lepsze odsłony, jak i te najgorsze, ale wciąż uważam, że Mortal ma najbardziej charakterne postacie. Może nie wszystkie, no ale cóż, większość. Po ostatniej odsłonie, 11, czas na kolejną część, tym razem opatrzoną nowym numerkiem i nie jest to część 12. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energich-Micielski, a to recenzja Mortal Kombat 1. Zapraszam. Choć tak naprawdę to jest część 12, ale ponieważ twórcy postanowili zrobić reboot serii, nazwali ją Mortal Kombat 1. Czy jest to reboot? I tak, i nie. Gra dzieje się po wydarzeniach z 11 i tutaj wydarzenia są konsekwencją wydarzeń poprzednich. Zanim jednak rzucimy się na mięsko, czas zapoznać się z fabułą. Tak, Mortal Kombat od kilku części przedstawia nam ciekawe historie i pewnie dla wielu fabuła w bijatykach jest tak potrzebna jak fabuła w pornosach. To jednak NetherRealm Studio robi kawał dobrej roboty i faktycznie historie ogląda się z zaciekawieniem i stanowią one trochę przygotowanie do kolejnych zmagań, bo przyjdzie nam się zapoznać ze znakomitą większością kombatantów, poznać ich historię i przede wszystkim wypróbować ich w walkach. Liu Kang po pokonaniu Kroniki został Bogiem. Postanowił napisać historię na nowo, dając wielu znanym postaciom zupełnie nowe role. To ciekawy zabieg i może trochę z początku namieszać nam w głowach. Na przykład Raiden to człowiek, a Sindel jest dobrą królową i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystkie postacie mają zmienione preferencje dobre na złe i na odwrót, ale powiedzmy jest tego tyle, że wprowadza to trochę świeżości. Nie spoilerując za bardzo, wszystko jest wyjaśnione w kolejnych rozdziałach historii, polecam ją obejrzeć, bo odpowiada ona na kilka ciekawych pytań, na przykład skąd Skorpion ma swoją szramę na oku, czemu Quan Chi jest biały jak Energik na turnusie w Tunezji, skąd Ashra ma swój kapelusz, albo jak Kenshi stracił wzrok. To są oczywiście pewnego rodzaju oczka puszczone do fanów, ale przyznam, że świetnie mi się to oglądało. Historia jest opowiedziana za pomocą naprawdę kozackich cutscenek liczonych na silniku gry i filmy robią wrażenie, naprawdę kawał dobrej roboty i nie pogniewałbym się, jakby ktoś przygotował pełnometrażową produkcję w takim stylu. Fabuła też obfituje w całkiem dużo humoru, głównie za sprawą jajcarza Cage'a, ale poza tym i tak jest tutaj dużo zabawnych momentów, co też oceniam na plus. Jednakże fabuła nie da nam w pełni posmakować Mortala, z tego powodu, że ani razu nie wykonamy tutaj Fatality. Początkowo myślałem, że odpaliłem grę w jakiejś ocenzurowanej wersji. Wszystko jest jakieś takie grzeczne i niemortalowskie, ale spokojnie, potem się rozkręci, a końcowa scena, która przywołuje na myśl intro z Armagedonu, to już pełen wypas. No ale czemu nie ma Fatality? Z prostego powodu, wszystkie postacie pojawiają się później tu i tam, więc tak naprawdę do końcowego chaptera nikt nie ginie, przynajmniej z tych znaczących postaci. Niemniej, gorąco polecam fabułę, bo jest na czym oko zawiesić. Jeśli chodzi o tryby rozgrywki, mamy jedynie 3, to wspomniana fabuła, klasyczne wieże i inwazja. Jeśli chodzi o ten drugi tryb, to nie ma tutaj niespodzianek. Mamy kilka wieży o różnym stopniu trudności, wybieramy postać i pniemy się na samą górę. Po ukończeniu danej wieży dostajemy filmik końcowy o danym wojowniku, którym graliśmy, ale jedynie w formie ruchomych obrazków. Trochę szkoda, że nie pokuszono się o filmy w jakości pokazywanej w fabule, aż chciałoby się wtedy skończyć wieżę nawet fighterami, których nie lubię. Zanim omówię ostatni tryb, przy okazji wciągający jak bagno, warto pochylić się nad dostępnymi wojownikami. Mamy tutaj powrót klasyki, starzy wyjadacze w postaci Skorpiona, Raidena, Liu Kanga, Sub-Zero, jak i kilku innych powróciło. Dalej mamy już mniej znane postacie, które też przez lata przebijały się przez serię. Nie ma tutaj kwasów jak Dziwoląg Suhao czy Moloch, raczej ekipa jest w miarę bezpieczna i w sumie wszystkich fani potrafią umiejscowić gdzieś w serii, przy czym jeszcze raz przypominam o tym, że na przykład Raiden jest tutaj człowiekiem. Tak czy tak, brak jest nowych postaci, poza oczywiście występami gościnnymi. Niestety, na moment, w którym ogrywałem Mortala, postacie Homelandera czy Peacemakera jeszcze nie były dostępne, także nie jestem w stanie powiedzieć, jak się wpisały w serię, ale widząc poprzednie crossovery, raczej nie mamy się tutaj czym martwić. No ale najważniejsze, jak wypada walka? Zacznijmy od tego, że walki są oparte o system tag. Wybieramy swojego wojownika plus wojownika wspierającego, czyli przydupasa. W tej roli powracają klasyczne postacie dobrze znane z pierwszych części serii, a więc klasyczny Kano, Sub-Zero, Skorpion, Goro, Kung Lao i tak dalej. Te postacie będą nam pomagać w walce, o czym zaraz powiem.
Zmian w walce względem 11 jest kilka. Powrócił cios Fatal Blow, który możemy wykonać, gdy mamy niewielką ilość energii. Jak pamiętacie, wcześniej ciosy X-Ray wpadały losowo. Teraz połączono Fatal Blow i X-Ray w jedno. Dodatkowo ciosowi towarzyszy postać wspierająca. Wygląda to mniej więcej tak, że najpierw wchodzi postać wspierająca, zadająca swoją serię ciosów, a potem nasz fighter. Nie ma tutaj systemu jakby wspólnych ciosów, tylko odpalają się po kolei sekwencje. Przy tej serii ciosów mamy oczywiście X-raye, tak lubiane w serii. Dodano 3-stopniowy pasek zapełniający się podczas walki. Gdy mamy chociaż jeden już zapełniony, możemy wykonać wzmocnioną wersję ciosu specjalnego. Działa to tak, że sekwencja jego wykonania jest identyczna jak ciosu normalnego, ale z przyciskiem funkcyjnym na końcu wduszamy na PlayStation 5 R2. Cios jest podobny, ale niekoniecznie taki sam i zadaje więcej obrażeń. Gra mocno stawia na kombosy i juggle. Dobrze wykonane combo w zasadzie potrafi zadać potworne obrażenia bez możliwości kontry. Ma to swój urok, choć widać, że Mortal bardziej stawia na agresywną walkę niż czajenie się po kątach i blokowanie. Mam też wrażenie, ale tutaj zaznaczę, że może to być jedynie wrażenie, bo nie grałem w 11 już długo, ale bardziej uproszczono ciosy specjalne. Teraz opierają się niemal wszystkie na tych samych sekwencjach. Tył przód, dół tył i połączone z przyciskiem funkcyjnym na końcu. Ma to sens, bo walki są szybsze i błyskawiczne wyprowadzanie ciosów specjalnych jest dość ważne. Jako że niemal każdy wojownik ma ciosy oparte o ten sam schemat, nawet nie trzeba za bardzo zerkać w ściągę, bo metodą prób i błędów w kilka chwil ogarniemy, co mamy w menu przygotowane dla przeciwnika. No ale wróćmy do postaci wspierającej. Jej gotowość do akcji symbolizuje zapełniające się kółko w dość niewygodnym rogu ekranu. Jeśli jest pełne, możemy wdusić R1 plus 1 z 4 kierunków i postać wykona jakiś cios, lub możemy też wykonać z jej pomocą rzut. Ale nie tylko są to zagrania ofensywne, mogą też to być zagrania defensywne. Większość ciosów fani Mortala poznają bez problemu, bo są to ciosy znane z klasycznych odsłon Mortala. Wspieracze w mojej opinii nie są aż tak wbrew pozorom istotni. Po jednym ciosie znikają z planszy. Ich najważniejszą możliwością jest to, że mogą przerwać mordercze combo, jeśli mają naładowany pasek. To dość przydatna możliwość, ale wymaga odpowiedniego uruchomienia wspieracza w odpowiednim momencie. Ale to nie wszystkie ciekawe możliwości naszych przydupasów, o czym zaraz się dowiecie. Głównym daniem Mortal Kombat, na który wszyscy czekają, są Fatality. Niestety muszę was zmartwić. W 11 były już mocno ugrzecznione względem 10, a w Mortal Kombat 1 są jeszcze bardziej ugrzecznione niż w 11. Brakuje jakichś naprawdę pomysłowych i obrzydliwych. Sprawdziłem wszystkie ciosy wykończeniowe i może ze 2 oferowały coś interesującego. Cała reszta wypadła dość blado w porównaniu już do 11, no a pamiętajmy, że 11 wypadła blado w stosunku do 10. Natomiast cieszy to, że fatale wykonujemy ponownie jeszcze prościej, bazując ponownie na prostych sekwencjach. W zasadzie Fatality wchodziły mi za każdym razem bez najmniejszych kłopotów. Twórcy jednak dla tych, co mają 2 lewe ręce, dodali możliwość kupna za walutę z gry łatwych Fatality, było też tak w 11, ale w mojej opinii nie ma to sensu. Ani jedno wykończenie nie nastręcza większych trudności. Każda z postaci ma po 2 fatale, przy czym jedno jest od razu odblokowane. Pozostałe można zdobyć. Zaraz o tym powiem, albo szybko zerknąć na necie, jak je wykonać. Wtedy nie trzeba mieć ich odblokowanych. Jeśli wprowadzimy odpowiednią sekwencję, Fatality zostanie wykonane, niezależnie czy je odblokowaliśmy, czy nie. Jednak przyznam, że łatwość wykonywania Fatality jest tak wysoka, bo że w którymś momencie rezygnowałem w ogóle z wykończeń, bo już mi się nie chciało patrzeć ciągle na tą samą animkę. Choć niektóre fatale przyznam, że mają swoje smaczki, na przykład Cage robiący selfika zmienia swoje miny, ale to i tak za mało, aby ciągle oglądać to samo. No i drugim powodem jest to, że brakuje w tych fatalach soczystej obrzydliwości. Pamiętne selfiaczki Cassie, czy obcinanie twarzy skorpionem, tak że wystawał język, możecie o tym zapomnieć. Grę mocno stonowano, aż się ponownie zastanawiałem, czy nie odpaliłem jakiejś wersji ocenzurowanej. Fajnym smaczkiem jest to, że każda z postaci wspierających także może wykonać swoje Fatality, przy czym są to te najbardziej znane i klasyczne. Sub-Zero wyrywa głowę z kręgosłupem, Sonia spala pocałunkiem. Cieszy się Japa na te widoki, choć widać, że brutalnością sporo odstają od, nazwijmy to, dzisiejszych standardów, ale pomysł jak dla mnie absolutnie mistrzowski. Zobaczyć ponownie Strikera zakładającego ładunki wybuchowe na nieszczęśnika, czy Jacksa miażdżącego jakiegoś typa swoim ogromnym buciorem. Pomysł jak najbardziej godzien pochwał i szacunku. Mamy oczywiście też Brutality. Te wykonujemy, jeśli przeciwnik ma już resztkę energii. Najprościej
Najprostszym jest uppercut, który urywa typowi głowę, a który możemy wykonać już na samym początku naszej przygody z grą bez zbędnych treningów. Od ostatniej piksele energii walisz uppera i głowa odpada, cyk i masz brutality. Jest to szybsza alternatywa dla powtarzających się animacji fatality. Kolejny od brutality natomiast odblokujemy z czasem. Powróciły również charakterystyczne Test Your Might, gdzie naciskamy jak szaleni guziory, aby zapełnić pasek. Jeśli to się uda, wduszamy R2 i wybrana przez nas postać przebije cegły albo różne inne rzeczy. To też powrót tak naprawdę do klasyki, a dokładnie do części pierwszej, która już coś takiego oferowała. Mała rzecz, a cieszy. Wróćmy do trybów. Dla mnie najfajniejszym trybem jest inwazja, która pełni rolę trochę wyzwań. Jest to o tyle dobre, że i walczymy w pojedynkach, jak i będziemy mieli wieżę. Jak oczywiście i sprawdzimy swoją siłę. Ogólnie polega to na tym, że wybieramy bohatera, którego możemy w dowolnej chwili zmienić i ruszamy po wytyczonych ścieżkach, zaczynając od domu Johnny'ego Cage'a. Na polach, na których się zatrzymujemy, czekają na nas walki. Może to być pojedynek, może to być na przykład pokonanie kilku przeciwników pod rząd, czy na przykład wieża. Niektóre walki mają swoje elementy dodatkowe, na przykład meteoryty, które spadają losowo, czy zamrażające kule. Jeśli uda nam się taki pojedynek wygrać, otwiera się dalsza ścieżka i ruszamy w dalszą drogę. Jednakże to nie wszystko. Mamy tutaj delikatne elementy systemu RPG. Postać, którą gramy, zyskuje poziom, a wraz z nim punkty doświadczenia, które możemy przeznaczyć na zdrowie, siłę ciosów specjalnych, obronę itd. Warto wspomnieć, że levelujemy od razu wszystkie postacie, więc jeśli mamy wymaksowanego na przykład Skorpiona i zaczynamy grać Sub-Zero, to mamy do rozdysponowania już masę punktów zebranych przez poprzednią postać. Oczywiście również levelujemy postać nas wspierającą. Im wyższy poziom danej postaci podstawowej, tym odblokowujemy nowe możliwości. Może to być nowe brutality, skórki, kolory i setki innych pierdół kosmetycznych, które mnie tyle interesowały co zeszłoroczny śnieg. W inwazji nie podobał mi się natomiast system super pancerzy. Jeśli przeciwnik błyska na złoto, oznacza to, że nasze ciosy nie zadadzą mu obrażeń, a ich ciosów nie można przerwać, a jedynie zablokować. Jednakże jest niewielkie okienko, aby przebić super pancerz, jeśli przeciwnik podświetla się na niebiesko. Dla mnie zbytnio to przekombinowane i system super pancerzy irytował mnie niemiłosiernie. Dodatkowo możemy postać wyposażyć w relikt, który da nam permanentne perki w walce, jak i talizman, który możemy wykorzystać od 1 do 3 razy. Talizman daje przeróżne możliwości, odzyskiwanie energii, cios kulą, jest tego masa. Dodatkowo talizmany można ulepszać znalezionymi przedmiotami, zyskując dodatkowe umiejętności. Można też je naładować, jeśli wykorzystamy wszystkie jego możliwości. Oczywiście za wszystko płacimy monetami, które zyskujemy podczas walk. Podczas inwazji natrafimy też na sklepy, gdzie kupimy i talizmany, jak i specjalne klucze, które otworzą skrzynię z dobrem. Ogólnie inwazja została bardzo dobrze pomyślana i syndrom jeszcze jednej walki załącza się tutaj dość często. Sama rozgrywka niebywale wciąga i możemy na niej spędzić wiele godzin, masterując postacie, ale i zyskując poziom naszego profilu. Oczywiście im wyższy mamy poziom, tym trudniejsze będą kolejne pojedynki. Jeśli zebraliśmy trochę śmieci, możemy przejść do upiększania naszych postaci. Mnie to raczej średnio interesowało, ale jest tutaj tona skórek, elementów wyposażenia, kolorów ubioru. Ogólnie są to rzeczy podzielone na ich rzadkość, ale szczerze mówiąc, czy Cage ma okulary zwykłe, czy legendarne, nie wiem jaka jest różnica. Chyba tylko taka, że w legendarnych wygląda jak idiota. No ale jak jarają kogoś takie klimaty, to będzie miał tutaj swój raj. Niestety z wielkim smutkiem muszę oznajmić, że usunięto kryptę. Teraz mamy badziewiarską kapliczkę, która jest, no cóż, słabym pomysłem. Za 1000 monet dostaniemy jakieś losowe pierdoły. Może to być szkic koncepcyjny, muzyczka, czy jakieś upiększacze. Jest to o tyle słabe, że aby zebrać te 1000 monet, no trzeba się porządnie napocić, a potem dostajesz graficzkę lasu albo nową maskę do Sub-Zero. Słabe to i zupełnie nieopłacalne. Wolałem tradycyjną kryptę, gdzie można było od razu otworzyć sporo skrzyń. Tutaj zebranie dużej ilości złotych monet trochę nam zajmie, no a nagrody są rodem ze strzelnicy w przyjezdnym lunaparku. Nie zabrakło też sklepiku, który oferuje masę dziadostwa w zamian za nasze dublony wyciągnięte z sakwy. Całe szczęście są to głównie kosmetyczne rzeczy, a to jakieś skórki czy nowe elementy ubioru. Gra chce nas zachęcić do wydawania ciężko zarobionych pieniędzy tym, że przedmioty się rotują, więc jeśli nie kupiłeś super zajebistego kapelindra dla Ashary,
i już przedmioty się zrotowały, to niestety już go nigdy nie nabędziesz. Wielka szkoda, chlip, chlip, chlip. Nie no, sądzę, że na tym NetherRealms nie zarobi kokosów. Kupowanie tych pierdół jest jak dla mnie najbardziej bezsensownym wydawaniem hajsu ever. No ale z drugiej strony w CS-ie skórki broni się sprzedają, więc jeśli uda się zebrać podobną społeczność narwanych, kompulsywnych zakupoholików z permanentnym syndromem FOMO, no to może się to udać. Oczywiście powróciły treningi, można szlifować swoje umiejętności, twórcy zadbali o to, abyś dostał masę statystyk i informacji o każdym ciosie. Także dla prawdziwych wymiataczy mamy tutaj całe kompendium, z którego będą czerpali garściami. Jeśli chcemy, możemy też potrenować Fatality, choć jak wspomniałem, nie ma to zbyt sensu, bo wchodzą wręcz za łatwo. Zatrzymajmy się na oprawie. Jest moc. Kurde, gra wygląda fantastycznie, jest o wiele bardziej kolorowa. Całość podczas walk śmiga w 60 FPS, ale ponownie podczas Fatal Blow, Fatality czy w cutscenkach mamy jedynie 30 ramek. Niestety bardzo to razi, bo czasami mamy dynamiczne, ładnie wyreżyserowane walki w cutscenkach, no i 30 klatek, w których wygląda to po prostu słabo. Nie chce mi się wierzyć, że PlayStation 5 nie pociągnęłaby X-Rayów w 60 klatkach. Jak mniemam, na PC-cie te ciosy będą w pełnej prędkości. Gra też obsługuje śledzenie promieni, choć jest to fajny bajer, to w kwestii odbicia raczej rzadko je zobaczymy, ale oświetlenie robi robotę. Na filmach postacie wyglądają jak żywi aktorzy, mistrzowska robota. Ale widać, że FSR miejscami nie daje rady i zdarzają się glicze w oprawie tu i tam, które czujne oko wychwyci. Oprawa może nie zryje wam beretu, ale jest naprawdę ładnie. Jak dla mnie to najładniejsza bijatyka, jaka powstała, nie tylko pod kątem postaci, ich ubiorów, ale i obfitujących w absurdalną ilość detali teł. Jak dla mnie tutaj Mortal zasługuje na słowa pochwały. Mortal Kombat 1 wjechał na pełnej i od razu dał poznać, że NetherRealms nadal ma sporo do powiedzenia w kwestii bijatyk. Może nie jest tak techniczny i turniejowy jak Tekken, ale bezsprzecznie wygrywa charakternymi postaciami, kozacką oprawą i no cóż, stonowanymi w stosunku do poprzednich części Fatality, no ale jednak wciąż Fatality. Powrót klasycznych postaci jako przydupasów to strzał w dziesiątkę, a dodanie im klasycznych Fatality znanych z pierwszych części serii to już pomysł rangi mistrza. Owszem, nie wszystkich będzie to cieszyło. Mnie jako kombatanta starej daty, który zagrywał się w serii od pierwszych części, od razu gra chwyciła za gardło. Mortal Kombat 1 to też fantastyczny tryb inwazji, który ma być ciągle rozwijany. Fajna rozgrywka, dużo pomysłów i wory wątpliwej jakości nagród. Ale to jednak Mortal, kurde, to jednak Mortal. Wszystkie wady nie przysłaniają zalet, a jedną z nich jest to, że jest to Mortal Kombat. Ja go uwielbiam, zawsze uwielbiałem, zawsze uwielbiać będę. Jestem niedzielnym wojownikiem. Za każdym razem jak widzę galerię tych znajomych, niewyjściowych pysków, micha mi się buja i robi cieplej na serduchu. Choć Mortal Kombat 1 kilka rzeczy robi gorzej niż poprzedni, to i tak jest kilka rzeczy, które wypadły lepiej. Dlatego nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.